Utarło się i weszło do takiej wiedzy powszechnej, że kiedy jedzie się na wakacje do Afryki, trzeba ze sobą coś zabrać dla miejscowych dzieci. Najczęściej cukierki, zeszyty i długopisy. Nie dotyczy to tylko krajów afrykańskich, ale wielu miejsc na świecie, na przykład Indii, Azji Południowo-Wschodniej czy niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Generalnie chodzi o takie sytuacje, kiedy globalna północ podróżuje w kierunku globalnego południa, do tak zwanych biednych krajów lub biedniejszych niż nasz. I być może obiło nam się o uszy gdzieś, że nie należy tego robić, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo kiedy przyjeżdżamy na wakacje, na urlop naszego życia pod palmami, gdzie czujemy się wspaniale, ale widzimy wokół nas biegające dzieci bez butów, które ewidentnie mają mniej niż my, ogarnia nas poczucie winy i chcemy zrobić cokolwiek. Nieważne co, nieważne, że nie umiemy, cokolwiek, chociaż najmniejszą rzecz, bo przecież każda pomoc się liczy. I to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w człowieku, że mamy w sobie taką empatię. Ale niestety taka pomoc to nie pomoc, tylko coś gorszego. I o tym jest ten film. Pencil. I don't have any pencil. Sorry. Book. Also, I don't. Czy możesz powiedzieć, co się wydarzyło? Tak. Jeszcze raz, bo W wiosce poszła informacja, że przyjechałam z gośćmi, więc wszyscy myślą, że przyjechaliśmy tradycyjnie z grupą, że będą cukierki, zeszyty i tak dalej. Zobaczcie, ładnie się ustawiają, liczą na to, że po prostu coś dostaną. Tak? W ogóle im nie powiedziałam, po co dzisiaj przyjechaliśmy, tylko że dzisiaj nie będziemy mieć turu na plantacji i po prostu jest ogólna zbiórka dzieci, tak? Czyli wszystkie dorośli biegają po wiosce, żeby ich tutaj przysłać. Ilu turystów przywozi rzeczy dla nich, jakby się ceniła procentowo? 50%. Bardzo często przybory szkolne. To najczęściej jest przywożone, ale trochę zabawek, trochę ubranek, trochę butów, niestety też cukierków. I te wszystkie rzeczy, bo tego jest sporo, czy te wszystkie rzeczy są w użyciu? Zostają z tymi dzieciakami, do których trafiają? Ciężko mi powiedzieć. Moje odczucie jest takie, że najczęściej dostają te najsilniejsze. Te, które najwyżej rączkę podniosą, kilka razy tą rączkę podniosą. Te, które przyjdą, zaczną płakać na pokaz, żeby im coś wręczyć. Co potem robią z tymi rzeczami, nie mam pojęcia, bo ja nigdy tych rzeczy nie widziałam. Zarówno ubranek, które goście przywożą, jak i przyborów szkolnych. Jak nieraz zaglądam do ich tornistrów, to widzę takie zeszyty, które są do kupienia tutaj na Zanzibarze. Nigdy nie widzę tych pięknych, kolorowych, które turyści przywieźli z Polski. Można by pomyśleć, że to nieistotne, że skoro jest jakaś szansa, że cukierek, zeszyt czy dolar komuś na chwilę umili dzień, a dla nas to przecież tak niewiele, to można przyjąć to ryzyko. Najwyżej się nie przyda. Niestety w tym przypadku tak to nie działa. Każde działanie ma swoje konsekwencje i choć czasem trudno uwierzyć, że niewinny prezent może wręcz zaszkodzić, przykładów na to jest niestety wiele. Bez względu na to, co spakujemy do walizki, nigdy nie będzie tak, aby starczyło dla wszystkich dzieci. Dlatego, że kiedy zaczniemy w jakiejś miejscowości rozdawać prezenty, zbiegną się dzieci z całej okolicy. Będą ze sobą konkurować, będą te prezenty sobie wyrywać i trafią one nie do tych najbardziej potrzebujących dzieci, a do tych najsilniejszych, najsprytniejszych, albo do tych, których turyści na pierwszy rzut oka uznają za najbardziej potrzebujące. Rozdawanie przypadkowym dzieciom na ulicy prezentów podczas naszych wakacji sprawia, że uczą się one, że żebranie popłaca.
I może to mieć bardzo różny skutek w zależności od miejsca, w którym jesteśmy, ale zawsze powtarza się to, że buduje się gigantyczny dystans pomiędzy przyjezdnymi a miejscowymi. I co z tego? Ano to, że w pewnym momencie dzieci zaczną od nas tego oczekiwać albo wymagać. Kiedy byłam w Laosie, jedna dziewczynka kopnęła mnie, kiedy nie chciałam jej oddać gumki do włosów, którą miałam na ręce. Nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy w jakimś miejscu sami, jutro przyjadą kolejni turyści, pojutrze kolejni. I każda kolejna osoba, która zrobi w ten sposób, utrwala wizerunek białego bądź cudzoziemca, który rozdaje prezenty. I w ten sposób będą nas miejscowi traktować. Takich sytuacji mieliśmy wiele, ale pewnej niedzieli, kiedy ulica była pusta w Dar es Salaam, podeszła do mnie dziewczynka z ciapatem w ręce, wcinająca to jedzenie i z pełnymi ustami poprosiła mnie o to, żebym dała jej jedzenie, bo jest głodna. I ja do niej mówię, że no ale przecież jesz. Ona się troszeczkę widać speszyła i ze swoją koleżanką popatrzyły się jeszcze na nas, trochę pośmiały i poszły. To miało miejsce na Wybrzeżu, czyli to jest turystyczna część gambijska, nie jest taka jak prowincja, gdzie właśnie turyści rzadko kiedy docierają. I pamiętam, jak przechodziłam się jedną z uliczek i zobaczyłam grupę dziewcząt, które się śmiały, bawiły, wszystko było w porządku. Jak tylko zobaczyły, że zbliżam się ja, to jedna z nich wyskoczyła przede mną. Zatrzymała się jakby na środku drogi, zablokowała mi przejście, wygięła się w taki bardzo teatralny sposób i powiedziała: oj tubab, tubab, czyli człowiek biały, powiedziała: oj tubab, I'm hungry, please buy me some minty. I minty to jest gambijskie określenie na cukierki, ponieważ kiedyś właśnie turyści przywozili przede wszystkim miętówki, więc u nich minty to jest cukierek. No i ta dziewczyna nagle ze śmiejącej się młodej dziewczyny zmieniła się po prostu w jedną wielką aktorkę i ten problem spotykał mnie tylko na Wybrzeżu, czyli właśnie tam, gdzie są turyści. Na prowincji czegoś takiego nigdy nie było. Cukierek nie zwalcza głodu. Tak wywołuje uśmiech na twarzy dziecka i czujemy się z tym naprawdę dobrze, że mogliśmy sprawić mu przyjemność taką drobnostką. Ale musimy też pamiętać, że cukierki psują zęby i ludzie w takich miejscach nie mają takiego dostępu do opieki medycznej, jaką mamy my. Rodziców bardzo często nie stać na dentystę. Wiele osób wspomina PRL i to, że czasem ktoś przywiózł coś zza żelaznej kurtyny i było to wielkim przeżyciem, które się wspominało przez długi czas. Ale to są dwie zupełnie różne rzeczy. Tutaj mówimy o turystyce masowej. Na Zanzibar przyjeżdża rocznie 500 000 turystów. Większość z nich coś przywozi dla miejscowych i większość z nich wybierze zeszyty, długopisy i właśnie cukierki. I odwróćmy rolę. Czy chcielibyście, aby wasze dzieci przyjmowały prezenty od obcych ludzi? Albo żeby jadły codziennie cukierki? Pen. I don't have pen, sorry. Give me is ten. I don't have pen. 10. 10. Yes. But what 10? 12. Dzieci, które widzą, że żebranie popłaca, mogą na przykład chcieć zrezygnować z uczęszczania do szkoły. Zdarza się to w wielu miejscach na świecie, również na Zanzibarze. To, że zamiast do szkoły dzieci idą tam, gdzie są turyści, bo wiedzą, że dostaną prezent. Dzieci kiedyś dorosną i kiedyś to już nie będą cukierki, ale już teraz od 10-latków czy 12-latków można usłyszeć tutaj prośby o euro albo o dolary. Jakoś tak szczególnie do turystycznych miejsc nie jeździmy, gdzie to jest najczęstsze, aczkolwiek w miastach, na przykład w Indiach czy w Nepalu bardzo często notorycznie dzieciaki zaczepiają, proszą o dolary. Nie jest to jakoś agresywne, jest nachalne, to prawda, ale nie jakieś tak agresywne. Raz mi się tylko zdarzyło dostać samosem, takim pierożkiem indyjskim. Z dzieciakiem chciałem podzielić, po prostu siedziałem sobie na murku, podeszły jakieś tam dzieciaki, chciały pieniądze, po prostu weź, nie chcesz samosa, to sobie zjedz. Wziął i rzucił na odchodne we mnie tym samosem. Dwóch chłopców w wieku 10-12 lat coś takiego czekało sobie przy restauracji, jedynej restauracji w tej małej miejscowości Rojas. I gdy wchodziliśmy do tej restauracji, to chłopcy ci powiedzieli give me money. I mówili to później przez około pół godziny, krzyczeli give me money, co było dla nas bardzo irytujące, ale jednocześnie pokazywało, jak ci ludzie byli traktowani wcześniej. No bo rozdawanie czy to cukierków, czy to pieniędzy uczy właśnie ludzi tego, że później kolejni ludzie z zachodu, czy też powiedzmy z pierwszego świata też im dadzą te rzeczy. Podsumowując, nic to nie poprawi w życiu tych ludzi,
Jest to niemoralne, dlatego że przyzwyczaja dzieci do tego, że mogą żebrać, prosić później w ten sposób, żeby turyści im coś dali. Jedyny efekt to jest poprawienie naszego samopoczucia, a przecież nie o to powinno chodzić. Zdarzyło mi się wielokrotnie w życiu, gdy widziałem dzieci, które o coś prosiły, kupić im coś do jedzenia i uważam, że to jest w porządku. Natomiast rozdawanie pieniędzy powoduje później give me money, a rozdawanie cukierków powoduje tylko, że zęby tych dzieci mogą się popsuć. No bo w sumie się nimi nie najedzą, prawda? W wielu miejscach na świecie powstają wręcz zorganizowane grupy przestępcze, mafie dorosłych, którzy wykorzystują dzieci do żebrania. Być może słyszeliście na przykład o Indiach, w których rozpracowano szajkę, która amputowała dzieciom nogi, ręce, zdrowe kończyny, dlatego że niepełnosprawne dziecko wywołuje większe współczucie i ma szansę zarobić więcej. Ja mam taką historię z Nikaragui. Szedłem sobie tam taką drogą polną i zupełnie nikogo nie było. I nagle z krzaków wyskoczył na mnie taki mały, słodki, 5-letni chłopiec, ale był z maczetą i do mnie tak na mnie spojrzał i tak z tą maczetą wycelował i mówi $5. No i ja zacząłem się śmiać, bo on był taki mały, słodki, taki trochę niedorzeczny, ale jakby był trochę większy, to bym się bał, bym uciekał. Jak byliśmy w Afganistanie, to ludzie bardzo często prosili nas o pieniądze. Zazwyczaj to były małe dzieci, ale zdarzało się też, że podchodziły do nas taka młodzież już 15-16 lat. I dowiedzieliśmy się od miejscowych, że właśnie ta młodzież, która z dzieciństwa wkracza powoli w dorosłość, jest najbardziej narażona na bycie zwerbowanymi do różnego rodzaju takich drobnych grup przestępczych, które poszukują sobie właśnie członków na ulicach. I trzeba się zastanowić 2 razy, jak się daje pieniądze, czy w pewien sposób nie zachęcamy takiej młodzieży do tego, żeby jednak została na tych ulicach, żeby nie myślała o edukacji, o jakiejś pracy, tylko żeby się przyzwyczajała do tego, że pieniądze można zdobyć na ulicy, no i przez to też wpadała czasem w środowiska, w których nie powinna być. Ja Wam chcę dzisiaj kilka słów na szybko powiedzieć o osobach żebrających w Chinach, osobach proszących po prostu o pieniądze, przypadkowe osoby na ulicy. Podróżując po krajach rozwijających się, a Chiny, przypominam, w dalszym ciągu takim krajem są, można odnieść wrażenie, że tutejsi ludzie nie mogą liczyć wcale na pomoc rządu, czy to przy okazji przejścia na emeryturę, czy to przy okazji doznania jakiegoś ciężkiego urazu na zdrowiu, na przykład utraty kończyny, czy jakiegoś ciężkiego poparzenia. I bardzo łatwo wpaść w pułapkę takiego myślenia, tylko że to nie jest prawda, bo Chińczycy mogą na pomoc państwa liczyć i już od kilku lat wszyscy Chińczycy objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem. I w większości przypadków osoby, które siedzą gdzieś przy miejscach turystycznych, w miejscach turystycznych i proszą o te pieniądze bardzo agresywnie, na przykład łapiąc kogoś za nogę, szturchając, czy łapiąc za rękę, to są osoby, które są częścią grup przestępczych, niestety. I te pieniądze na koniec dnia i tak trafiają do jakiegoś takiego mafijnego bossa, który siedzi gdzieś tam w swojej willi czy w swoim apartamencie na szczycie wieżowca. Szczególnie jeśli o pieniądze prosi osoba, która ma widoczne, bardzo silne defekty, na przykład poparzoną twarz albo jakieś braki kończyn, no oni wiedzą, że to na turystów działa. Brak nóg to bardzo często nogi związane i ukryte gdzieś z tyłu albo pod spodniami. Także osobom podróżującym do Chin zawsze mówię, aby pieniędzy potrzebującym zwyczajnie nie dawać. W większości przypadków jest to niestety wspieranie grup przestępczych. Pomaganie jest dobre. I ja się za każdym razem czuję beznadziejnie z tym, kiedy wchodzę w rolę takiego złego policjanta i z kimś o tym rozmawiam, bo ludzie, którzy mają czyste intencje i czyste serca i robią coś dobrze, mają poczucie, że kwestionuje ich moralność. Natomiast nasze samopoczucie w związku z tym, co zrobiliśmy, czy nasze poczucie dobrze wypełnionej misji, nie jest barometrem tego, jaki jest ostateczny bilans. Czy zrobiliśmy więcej dobrego, czy może więcej złego. Ja też nie jestem kompasem moralnym, sama popełniam błędy i cały czas się uczę. Natomiast faktem jest, że pomoc nie zawsze jest pomocą. Nie każda pomoc jest pomocą. Jak w ogóle doszło do tego, że Afryka, drugi największy kontynent na świecie i należące do niej 54 kraje, stały się miejscem, które jeszcze zanim tam pojedziemy, kojarzy się z biedą, beznadzieją, nieurodzajem, głodem i sprawia, że chętnie zwozimy tam walizki pełne ubrań, zeszytów i długopisów? Że mamy wobec niej trochę inne odczucia niż wobec na przykład Ameryki Południowej czy Europy, niepozbawione przecież problemów. Czemu Afrykę trzeba ratować? W
1985 roku powstaje najsłynniejsza piosenka charytatywna. Znamy ją wszyscy. Ale czy prócz tego, że dochód z tantiem zostaje przeznaczony na pomoc Afryce, wiemy, do którego afrykańskiego państwa kierowana jest ta pomoc, jakiego konkretnie problemu dotyczy, jakie są przyczyny tego problemu i jakie realia panują na miejscu, ilu ludzi dotyczy. Łatwiej niż na te pytania odpowiedzieć nam, którzy wielcy muzycy zaśpiewali ten utwór, czy zwrócić uwagę na Boba Dylana, który sam wygląda, jakby nie wiedział, o co chodzi. Większość organizacji charytatywnych w latach 80. i 90. zbierało fundusze używając podobnej retoryki, którą wielu stosuje do dziś. Same akcje dobroczynne i pieniądze z nich pozyskane mogą rzeczywiście przysłużyć się szczytnym celom i są tematem na osobny odcinek, ale komunikowanie, sposób promowania zbiórek to najczęściej obrazy ogromnej biedy, dzieci z wypukłymi brzuchami i biali ludzie wyciągający do nich pomocną dłoń. Nierzadko rzecznikami stają się celebryci wzruszający się przy obecności kamer. Przykładowo, Comic Relief, brytyjska organizacja charytatywna, co roku wysyłała jakąś znaną osobę do Afryki, przyciągając tym samym uwagę mediów. Choć może się wydawać, że założenia te nie są złe, a cel uświęca środki, to wszystko finalnie doprowadza do utrwalenia wizerunku danego celebryty jako filantropa, Afryki jako homogenicznego tworu, jako miejsca bez nadziei, Afrykańczyków jako bezradne ofiary, odbierając im sprawczość, podmiotowość i godność. Oraz głos, którym przemawiają nie ci, których to dotyczy, a biały człowiek z Zachodu. W takim przekazie, przy jednoczesnym niezainteresowaniu mediów masowych podawaniem innych wiadomości z tego kontynentu, jawi się jasno, że Afryka bez nas sobie nie poradzi. Nawet sam Bob Geldof powiedział: jestem odpowiedzialny za powstanie dwóch najgorszych piosenek w historii. Jedna to Do They Know It's Christmas, a druga We Are The World. Niedługo pójdę do supermarketu, do działu mięsnego i będzie tam to grało w każde p***ne święta. Fundacja Comic Relief ogłosiła, że nie będzie dłużej używać dramatycznych obrazów z udziałem skrajnie chorych dzieci, a zamiast tego będą przekazywać historie zwyczajnych ludzi, zrealizowane przez lokalnych fotografów i twórców wideo. To oczywiście tylko pojedyncze przykłady skomplikowanego zjawiska. Trudno, wychowując się niemalże na takich przekazach, oduczyć się infantylizowania Afryki. Pozbyć przekonania, że wystarczy tylko chcieć, by zmienić świat. Pomaganie jest trudne, a pomoc humanitarna jest kierunkiem na studiach. Gdyby to wszystko było takie proste i był przepis na pomoc, nasze cukierki, zeszyty i długopisy sprawiłyby, że nie byłoby wojen na świecie. A tak nie jest i takiego przepisu nie ma. Wszystko zależy po pierwsze od miejsca, do którego jedziemy, od sytuacji tam, od polityki tam i od tego, jakie są faktycznie realne potrzeby. I myślę, że warto byłoby zacząć od tego, aby przede wszystkim nie pielęgnować w sobie wyrzutów sumienia, kiedy już gdzieś w takim miejscu jesteśmy. Jeśli nie wiemy, jak pomóc, nie miejmy ataku paniki, że musimy coś natychmiast wymyślić, dlatego że najprawdopodobniej będzie to nietrafiona pomoc, właśnie taka spowodowana jakimś naszym emocjonalnym zrywem. Już sam przyjazd do danego miejsca i kupowanie na przykład w miejscowym warzywniaku owoców, pójście do rękodzielnika i zamówienie tam jakiegoś produktu typu na przykład sukienka z afrykańskiego materiału kupiona na targu, zatrudnianie kierowców czy przewodników w danym miejscu już jest wspieraniem danego kraju, wspieraniem jego gospodarki i tego, że ludzie mają możliwość zarabiania pieniędzy. Słyszałam o takich sytuacjach, kiedy turyści przyjeżdżając ze swojego kraju zabierają walizkę pełną prezentów, rzeczy, które kupili na miejscu, na które wydali pieniądze, które rozdali na wakacjach, na ulicy, a chwilę później targowali się o każdą rzecz, o każdego $1. Możemy pomagać na przykład lokalnie, tak jak w Polsce, naszym znajomym i przyjaciołom. Jeśli okaże się, że poznamy kogoś, z kim się zaprzyjaźnimy, czyje problemy poznamy i będziemy chcieli potraktować go jako przyjaciela po prostu, to jest to zupełnie inny rodzaj wsparcia niż taki, o którym mówię cały czas w tym odcinku. Jeśli chcecie wesprzeć lokalną szkołę, nie warto kupować rzeczy w naszym kraju i pakować je do dodatkowej walizki, którą trzeba wieźć przez pół świata, dlatego że w większości przypadków to wszystko jest na miejscu i możecie zrobić te zakupy tutaj i tym samym wydać pieniądze w lokalnym sklepie. Ale najpierw
Będziecie mogli pójść do danej szkoły i porozmawiać z dyrektorem, zapytać o to, jakie są potrzeby, czego dzieciom brakuje. Nauczyciele będą później również wiedzieli, w jaki sposób rozdysponować te rzeczy, które dzieci czego potrzebują. Możecie kupić te rzeczy, zabrać do dyrektora wtedy, kiedy dzieci nie ma w szkole, po to, aby one nie były zmuszone przez nauczycieli do tego, aby odstawić przed wami jakąś szopkę, zaśpiewać piosenkę i sprawić, że będzie to wielkie wydarzenie, tylko taka cicha pomoc. Może nie będzie aż tak bardzo satysfakcjonująca, ale na pewno zdrowsza. Natomiast nie zdziwcie się, jeśli dyrektor wam odpowie, że najbardziej w szkole potrzeba komputerów. Wcale nie zeszytów i długopisów, bo na przykład dzieci je mają. Możemy wspierać lokalne projekty stworzone przez ludzi, którzy są w danym miejscu, mogą monitorować na bieżąco dany projekt i żyją w danym miejscu, czyli znają potrzeby lokalnej społeczności. Z tym też warto zrobić swoje własne dochodzenie. Nie ma absolutnie niczego złego w tym, aby zapytać, jakie były poprzednie realizacje, bądź o szczegóły danego projektu. Dlatego, że faktem jest to, że NGO może założyć każdy i zwłaszcza w Afryce widać czasem, że coś zostało stworzone tylko po to, aby na przykład dać komuś zarobić, a nie jest to do końca trafiony pomysł. Nie ma prostej recepty. Pomaganie jest trudne. Ale, mówiłam to już, ale w niektórych przypadkach trzeba wziąć na klatę to, że nie wiemy, jak pomóc, będąc przybyszami z zewnątrz i najwięcej dobrego możemy zrobić właśnie wpłacając gdzieś nasze pieniądze. Żadne dziecko się do nas nie uśmiechnie, nie będziemy mieć dowodu wdzięczności, ale też chyba nie ma sensu robić czegoś po to, aby po prostu nakarmić swoje ego i mieć poczucie dobrze wykonanej misji. Wiem, że na wakacjach mało kto ma na to czas, ale jeśli poświęcicie im jedno swoje popołudnie, spędzicie z nimi trochę czasu, pogracie w piłkę, dacie im się pochwalić tym, co umieją powiedzieć w języku angielskim, wierzcie mi, że zrobi to znacznie dużo więcej dobrego niż podarowanie im po prostu cukierka. I będzie to wymiana kulturowa, nauka nie tylko dla nich, ale też dla nas. Za każdym razem, gdy na naszym Instagramie migną jakieś dzieci stąd, dostajemy wiadomość lub dwie z zapytaniem, dokąd można wysłać dla nich paczkę. Bez zapytania, czy to są dzieci potrzebujące, czy po prostu brudne, bo się bawiły na zewnątrz cały dzień, czego dokładnie potrzebują lub czy ich rodzice mają pracę. Ja wiem, że to wszystko wynika z czystych intencji i potrzeby serca. I też nikogo z niczego nie rozliczam. Nie musicie się nikomu tłumaczyć, czy wspominać o tym, co złego zrobiliście. Ja też nie jestem kompasem moralnym i też popełniam błędy i też się uczę, dlatego też proszę, nie zabijajcie posłańca. Być może kiedy pojedziecie na wakacje, zobaczycie te wszystkie rzeczy, o których opowiadałam w tym filmie. Świat się nie zmieni od tego filmu, ale od czegoś trzeba zacząć. I to też nie jest pierwszy film na ten temat, czy materiał w internecie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.